Cześć, witam Was w 178 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj vlog taki typowy, nietypowy. Dzisiaj zobaczycie wymianę miski sedesowej z miski standardowej, takiej 15-letniej, podwieszanej na nową, bezkołnierzową i montowaną z ukrytymi mocowaniami. No troszeczkę było, niedużo, takie drobne niespodzianeczki, które tutaj zobaczycie. Dodatkowo tam naprawa spłuczki, bo przeciekała. Także myślę, że dość ciekawy materiał. A co ciekawe, usługę tą robiłem u mojego widza właśnie tego kanału, na małżeństwo, których serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za możliwość nagrania. Bardzo przesympatyczne małżeństwo, widzowie tego właśnie kanału. Dzięki właśnie nim będziecie mogli wszyscy zobaczyć. Tutaj tak, pan do mnie zadzwonił, poprosił o kupienie odpowiedniej muszli, zamontowanie jej. Tutaj tego pana żona zażyczyła sobie właśnie bezkołnierzową. Też zresztą polecam te bezkołnierzowe, są łatwiejsze w utrzymaniu, w higienie. Też powiem Wam, że troszeczkę się obawiałem, czy tam będą te śruby, rozstawy pasować, bo to jednak 15 lat odstępu, niby to wszystko jest normalizowane, jeśli chodzi o muszle, ale czasami są wyjątki. Tu się akurat praktycznie wszystko pasowało, z wyjątkiem rur przyłączeniowych, czyli woda, która schodzi z puczki, która oddaje do kanalizacji. Tam było dosłownie pół milimetra różnicy między nową rurą a starą. I chciałem tam nowe rury też zamontować, ale no niestety był zbyt duży luz, także zostawiłem stare rury, tylko założyłem nowe uszczelki, co też zobaczycie. Także no co ja tu będę dużo mówił. Zapraszam Was do oglądania. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam widzów, u których to robiłem. Mam nadzieję, że są zadowoleni, że korzystają, że jest wszystko ok. Jeśli nie, no to dzwońcie, będziemy poprawiać, ale mam nadzieję, że jest wszystko ok. Także tutaj nie będę się rozgadywał za dużo, bo przychodzicie tu oglądać to, co ewentualnie robię, a nie to, co tam sobie peplam. Także zapraszam do oglądania i oczywiście, jak zawsze, za tydzień na kolejnego vloga. Do zobaczenia, miłego oglądania, cześć. Cześć, moi drodzy, jedziemy na kolejną robótkę i tym razem ponownie miłe zaskoczenie, naprawdę miłe zaskoczenie, ponownie do widza mojego kanału. Co tam będziemy robić? Będziemy wymieniać muszlę, ma tam starszą muszlę, stelaż już tam, jak mówił, koło 15 lat. Muszla już zaszła kamieniem z racji wieku, słabo spłukuje. Tutaj pan sobie postanowił wymienić muszlę i słusznie. I zlecił mi tą pracę, co jest mi bardzo miło. Powierzył mi też kupno muszli. Tutaj sobie zażyczyli bezkołnierzową. I żeby zdali się na mnie, żeby kupić odpowiednią muszlę, ładną, lepszą, z deską bezkołnierzową. Także taką też kupiłem. Mam nadzieję, że rozstaw śrub będzie pasował. Przeważnie w 99% jest to wszystko znormalizowane. Jak nie, to będziemy się martwić dalej, ale mam nadzieję, że muszla będzie pasowała. Oczywiście nową piankę pod ścianę, nowe rury, i tam jeszcze będzie też do
sprawy, same mechanizmy, zobaczymy co tam jest, bo tam, że słabo napełnia, no to prawdopodobnie zawór napełniający. No i z tym spustowym zaworem to zobaczymy co tam jest, co da radę zrobić. No postaram się zrobić wszystko tak, żeby było dobrze. No tylko mówię, z tą muszlą mam nadzieję, że rozstaw, wszystko będzie pasowało, przeważnie pasuje. Mam nadzieję, że niespodzianek nie będzie. No, jak to wszystko wyjdzie, zapraszam Was do oglądania. Jestem pewien, że tutaj ten drogi widz pozwoli mi nagrywać, skoro sam ogląda. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj pracę oczywiście zaczynam jak zawsze od przygotowania narzędzi, no i demontaż właśnie tej starej muszli, którą tu widzicie. Ją będziemy demontować, ona pójdzie na śmietnik. Demontaż tego typu muszli jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy z dwóch stron odkręcić nakrętki kluczykiem 19 i o ile te śruby nie są przerdzewiałe, zapieczone, to wystarczy kluczem poluzować, palcami odkręcić i odciągnąć całą miskę sedesową od ściany i to wszystko powinno wyjść. No tak jest w teorii, nie zawsze jest tak w praktyce, choć przeważnie. No jak widzicie tutaj problemów nie było, no było oblepione silikonem, ale trochę prawo, lewo, góra, dół, jak widzicie muszla ładnie wychodzi. No i to mamy zdemontowane, odstawiamy to na bok, no i tutaj oczywiście przetrzeć od razu, żeby tej wody nie zostawiać. No i te śruby będziemy wykorzystywać do montażu nowej muszli, no tylko tam będzie trzeba troszeczkę przerobić, co tutaj za chwilę zobaczycie. Tą piankę od ściany też oczywiście wyrzucimy. Tutaj nowa pianka, jak widzicie. No teraz przygotuję nową muszlę. To jest już misa sedesowa, tak zwana bezkołnierzowa. No i tutaj jeszcze w tym kartoniku wzmacniającym są elementy mocujące, co zaraz zobaczycie. No i oczywiście deska wolno opadająca. Także taki cały zestawik. Tutaj tak delikatnie, bo tutaj jak widzicie płytki są, to delikatnie na tył postawić, sobie rozłożyć jakiś kartonik, jak będziemy tutaj robić, żeby po prostu tej politury gdzieś nie porysować, nie uszkodzić muszli. Czy najlepiej na kartonie, jak nie na tym, to na tym opakowaniu. Tutaj na dnie takie grube kartony były, także fajna podkładka. No i teraz tutaj mierzę rozstaw i powiem Wam, że no troszeczkę się obawiałem, że może się różnić rozstaw, chociaż w teorii są znormalizowane. No i no niby rzekomo pasuje na gołe, te otwory tutaj pasuje, ale to nie będę uprzedzał faktów. Często no, teoria nie pokrywa się z praktyką i powiem Wam, że tutaj na tym przykładzie no, to powiedzenie no, bardzo się sprawdziło. Dlaczego? No zaraz zobaczycie. Tutaj są właśnie elementy montażowe do tej muszli w tym woreczku. Instrukcja. I tutaj powtórzę, tak wiem, instrukcja jest dla słabych, ale no czasami jak coś nowego, nowy model, lubię zerknąć na instrukcję, popatrzeć, bo to żaden wstyd, a raczej powinien być normalny objaw. Tutaj na tych żółtych rurkach są właśnie te śruby takie stożkowe, montażowe.
To wszystko za chwilę zobaczycie. No jest troszkę inny montaż niż tych standardowych muszli. Tutaj w instrukcji podglądam jaki rozstaw, znaczy jaka głębokość tych nakrętek, znaczy tych trzpieni mocujących ma być, bo to w tym przypadku jest dość istotne i tutaj trzeba zastosować się, że tak powiem, ściśle do wymiarów z instrukcji. No i tutaj są takie mocowania, które przykręcamy właśnie i w to będziemy wprowadzać te pręty z tymi trzpieniami. One tam na górze są z takim, tu jak widzicie, gwintem, także to będziemy od góry właśnie przykręcać muszlę i ją będzie dociągać do ściany i mocować. Także to tak solidnie przykręcamy i tutaj trzeba pamiętać, żeby przykręcić właśnie tą część, którą tutaj trzymam, prostopadle do tych otworów montażowych do deski sedesowej, bo przez otwory na deskę sedesową będziemy mocować muszlę do ściany. Czy do ściany, mocować muszlę, zawieszać muszlę. Także tutaj sobie przykręcam palcami tyle, ile się da i potem lekko jakimiś szczypczykami czy kluczem, co kto ma, dociągamy to, żeby to nie było luźne, się nie obracało. No i to tak z wyczuciem dokręcić, żeby po prostu się nam potem przy montażu gdzieś to nie obróciło. Także tylko to z wyczuciem dokręcić i wystarczy. Nie trzeba tam też tak, że tak powiem, na chama, na siłę dokręcać tego. No i tutaj powiem Wam, właśnie ten wymiar muszę tutaj przyciąć te śruby, bo w tych nowszych można je wkręcić głębiej. Tutaj podejrzewam, jak to jest 15-letni stelaż, że one były skontrowane od środka w stelażu, także obrócić ich nie szło, a te trzpienie muszę wkręcić, a po prostu te śruby, które wystają, byłyby za długie. Także tutaj odmierzam sobie, ile uciąć z tego gwintu. No i tutaj przykładam i musi mi się to wkręcić praktycznie całe, tak żeby te zagłębienia wyszły mi właśnie idealnie tam pod te otwory, gdzie jest deska sedesowa. Czyli muszę od ściany odmierzyć taką odległość, to trzeba patrzeć w instrukcji, jak oni tam piszą, żeby właśnie te wgłębienia na tej nakrętce, że tak powiem, idealnie wychodziły właśnie w otworach pod deskę sedesową, bo tam będziemy skręcać, kontrolować całą tą muszlę. Także tutaj powiem Wam, że lepiej czasami mniej uciąć jak więcej, bo im więcej wkręcimy tego gwintu, tym lepiej, tym pewniej będzie się trzymało, tak żeby tam powiedzmy na dwóch skokach, na dwóch gwintach się też nie trzymało, nie? No i tutaj flexem obcinam nadmiar. Mówię, w tych nowszych już nie ma tego problemu, bo można wkręcać i wykręcać. W tych starszych te pręty gwintowane były montowane w ten sposób, że były od tyłu stelaża nakrętką i od przodu, także raczej ciężko by było to regulować.
Także no, obcięliśmy tyle, ile powinno być, tak żeby właśnie te głębienia były na żądanej wysokości, że tak powiem, odległości od ściany. Tak jak się nie chce nakrętka wkręcić, nieraz tarczą jakiś tam zadziorek, po prostu trzeba przeszlifować. Jak się równo utnie, to nie powinno być problemu z wkręcaniem. No i jeszcze raz mierzymy i według instrukcji ustawiamy odpowiednią odległość. Jedna i druga musi być na tej samej odległości od ściany. Teraz tak, tutaj przygotowałem nowe rury odpływowe, czy tą odpływową i tą, która łączy ze spłuczką, i tutaj się pojawiły pierwsze schody. Ja sobie tutaj już odmierzam, ile mam uciąć tej rury i zaraz zobaczycie, no, że też niby standardowa rura, standardowy rozmiar, nie do końca są tak standardowe, jakby się wydawały. No teraz te nowe pewnie tak, ale tu mówię, że to ma około 15 lat. Mi się ta pasta poślizgowa kończy, czas najwyższy kupić nową. No i tutaj właśnie po to dobrze jest przesmarować, jeśli się nie ma nawet tej pasty poślizgowej, jakimś płynem do naczyń czy mydłem w płynie, ale żeby tak na sucho nie wkładać, jakby to nie zabrzmiało. I teraz tak, bo tam, jak wiecie, od spłuczki sobie, od miski sedesowej sobie zaznaczyłem. Teraz wymiar powinienem przenieść właśnie z przyłączenia do kanalizacji. I tu jest właśnie pierwszy problemik, który mi się pojawił, no, którego nie byłem nawet, powiem Wam, jeszcze świadomy. Zwróćcie uwagę, wkładam, to praktycznie ta rura wpada i zobaczcie, jaki luz jest. Tam jest uszczelka, zobaczcie, wkładam, a ta rura lata na prawo i lewo, także no nie ma szans, żeby ona pasowała. No tutaj musiałem przeprosić starą rurę. Powiem Wam, że po prostu zastosowałem taki myk. O, tutaj widzicie, ciasno weszło i się trzyma. Tutaj po prostu zamontowałem nową uszczelkę do tej starej rury. No, ta nowa, którą miałem, po prostu kompletnie nie pasowała. Była tam, nie wiem, może z pół milimetra, może nawet mniej luźniejsza i no po prostu by przeciekało, także rurę starą zostawiłem, tylko nowe uszczelki dałem. Tutaj widzicie jeszcze stare uszczelki, ale je później zmienię. One po prostu tutaj będą, na razie są do testów, do przymierzania, że tak powiem. Tu jak widzicie, ścinam jeszcze stary silikon, usuwam. Ta nowa muszla ma inny kształt, także tutaj oczyszczam to wszystko z tego starego silikonu, żeby no, nic nie pozostało, bo oczywiście nową piankę. No i to był jeden problem z tą rurą i zaraz Wam pokażę drugi problem, który też niby standardowe rozmiary, niby rozmiary pasują, ale nie zawsze jest tak, że to pasuje do końca. Tutaj właśnie te żółte rurki to są takie plastikowe, one są tylko do montażu, potem je usuwamy.
One po prostu ułatwiają montaż tych śrub, tych czpieni. Tutaj w komplecie też taki długi imbus był, którym będziemy potem to przykręcać, mocować, skręcać już na stałe. Tutaj tą rurką łapiemy, potem imbusem tam z 2-3 obroty robimy, żeby ta śruba się trzymała. I teraz zwróćcie uwagę, niby rozmiar ten sam, ale czy na pewno? Też dosłownie pół milimetra brakowało między jednym a drugim otworem. No, pewnie by weszło, gdyby nie te plastikowe nakładki, które trzeba założyć. No za czorta jasnego mi ta muszla nie chciała wejść. I mówię wam, że brakowało dosłownie pół milimetra, no żeby to swobodnie wchodziło. No i tutaj młoteczkiem, oczywiście z wyczuciem, z jednej strony parę puknięć, z drugiej, no oczywiście nie do przesady, to mówię wam, że to dosłownie tam pół milimetra brakowało, żeby to ładnie weszło, a też na siłę nie będę tego wbijał. To ma luźno wchodzić i schodzić. Teraz zobaczcie, tam parę puknięć i ładnie wchodzi, tak powinno. I oczywiście teraz przymierzam na tych starych uszczelkach, czy tutaj wszystko pasują, bo jeszcze tak pomyślałem, no jeszcze brakowało, żeby mi rozstawy rur nie pasowały, no ale wszystko pasowało. Także jeszcze takie małe przykręcenie. Jak jest dobrze, to demontuję. Oczywiście zakładam nowe uszczelki na te stare rury, bo te akurat nowe uszczelki, które są na połączeniu z miską sedesową, pasowały. No tutaj musiałem niestety założyć te stare do stelaża, no bo jak sami widzieliście, tam latały sobie. No widzicie, ta też, która ze spłuczki wychodzi, też wchodzi jak z takim luzem, jak nie powiem co. Czyli tą te stare rury zakładam i po prostu nowe uszczelki z tych nowych rur. No trzeba sobie jakoś radzić. Tym bardziej, że tutaj no, tych połączeń nie widać. No i to trzeba być pewnym, żeby to gdzieś tam nie ciekło. No i jak mamy już teraz uszczelki wymienione, teraz możemy już założyć docelowo, zamontować już tą miskę sedesową. Jak widzicie, ładnie teraz wchodzi, wszystko ładnie wpasowane. No i teraz już przykręcamy. Właśnie jak widzicie, tutaj jest mocowanie od góry przez otwory montażowe do deski sedesowej. No i między innymi po to właśnie te żółte rureczki są te prowadnice, które jak przykręcimy, po prostu wyszarpujemy, wyciągamy je i wyrzucamy, one tylko są do montażu. I tutaj solidnie dokręcamy, ona się automatycznie też dociąga do ściany. No i tutaj jeszcze teraz sprawdzimy, czy przy spłukiwaniu nie cieknie, także poprosiłem tutaj pana, żeby wziął wiadro wody, tak zlał solidnie. No bo tu samemu to raczej ciężko i lać wodę i obserwować. Także tutaj pan zlał wiadro wody solidnie, a ja leżałem pod tą muszlą i obserwowałem, czy coś cieknie, czy nie. No ale jest ok, suchutko, nawet się kropelka nie uroniła, także można powiedzieć, że
ta hybryda odpływowa zadziałała, czyli stare rury, nowe uszczelki. No, także to mamy zmontowane. Możemy usunąć te, jeszcze tam dokręcić, jeśli da radę, i usunąć te żółte pypcie. I odcinamy nadmiar pianki tutaj równo z linią miski sedesowej. Potem to oczywiście jeszcze trzeba obsilikonować. Także to mamy zrobione. Teraz jeszcze tutaj pan mówił, że ma problem z przeciekającą spłuczką, że woda wlatuje do muszli. No, jedno to było zawór, który miał, to mówi, żeby wymienić ten zawór. Także tutaj zaczynamy od wymiany zaworu napełniającego. Ten stary już był tak zakamieniony, że no, nie miał prawa po prostu trzymać. Demontaż jest stosunkowo prosty, także wystarczy odkręcić od zaworku i cały ten blokada tego zaworu spustowego razem z tym zaworem napełniającym wychodzi. Tylko tutaj się zrobił znowu problem kolejny, bo nakrętka, która trzyma ten cały zawór, zaczorta, też nie chciała puścić, była tak zakamieniona, zaśniedziała, że po prostu nie szło jej odkręcić. No i tutaj trzeba było po prostu użyć starego, sprawdzonego sposobu, czyli brzeszczocikiem naciąć tą nakrętkę. Tutaj w tym przypadku była plastikowa, także zbyt wiele tam wysiłku nie trzeba było w to włożyć, żeby tą nakrętkę naciąć. No, trzeba uważać, żeby nie przeciąć tego całego oczka mocowania, przez które się przepuszcza właśnie ten gwint, potem się dokręca nakrętką. To wszystko połączone, także trzeba to robić z wyczuciem. Tu jak widzicie nacięte i śrubokrętem rozchylam tą nakrętkę i po prostu ją wyłamuję. I mamy, jak widzicie, no ten gwint nieciekawie wyglądał, ale jest wydobyty, także możemy zamontować nowy zawór. Tutaj sobie nakręcamy na tą podporę, to jest ta cała listewka, to co tam wkładam, to jest właśnie podpora zaworu spustowego i ona od razu też trzyma zawór napełniający. I tutaj podejrzewałem, że ten zawór spustowy też nie do końca jest sprawny, ale chciałem się upewnić, czyli najpierw zamontowałem ten zawór napełniający i puściłem wodę. Chciałem sprawdzić, czy się zamyka na odpowiedniej wysokości, no i czy ten zawór spustowy też trzyma, czy puszcza. Ale no, widząc, powiem wam, że i tak długo, po 15 latach dopiero są te, że tak powiem, że się tak wyrażę, te bebechy dopiero wymieniane pierwszy raz od 15 lat, także naprawdę i tak bardzo dobrze się to trzymało. Teraz to widzicie, napełnia się woda, ja sobie czekam, aż się napełni, czy się w odpowiedniej pozycji zatrzyma, no i czy zawór spustowy trzyma i nie przepuszcza wody.
No ale tutaj już widać, że jednak nie trzyma. Zobaczcie, tak na palcu najlepiej sprawdzić albo papier położyć, ale tutaj jak widzicie stróżka taka dość solidna leci, czyli na nowo demontujemy, wyjmujemy tą podporę razem z zaworem napełniającym, no i trzeba by dobyć ten zawór spustowy. To odstawiamy na bok, bo teraz naszym zainteresowaniem jest ten właśnie zawór spustowy. Jak widzicie, jest też dość srogo zakamieniony. No można próbować go obczyścić z tego kamienia, no próbować go reanimować. Zawsze można. No i też tutaj właśnie tak postanowiłem, że najpierw go wyczyszczę, jak się da, być może pomoże, no czasami pomaga, czyli wypinamy gniazdo, tak żeby dostać się do uszczelek, gdzieś tam idziemy do umywalki zlewu. Jak widzicie, na uszczelce jest taki narośnięty już kamień w koło, który no teoretycznie przeważnie właśnie tą jest przyczyną przepuszczania tej wody. Choć jest też wiele innych przyczyn, ale to, że tak powiem, jest no, metodą prób i błędów. Trzeba znaleźć tą przyczynę, choć nieraz wszystko się zrobi i dalej przepuszcza, wtedy już trzeba po prostu wymienić ten zawór, że już go się nie da zreanimować. Ale tutaj często jest tak, że właśnie takie w miarę dokładne czyszczenie z tego kamienia po prostu pomaga. Nie zawsze, ale czasami pomaga. Najważniejsze to uszczelki też często się robią sztywne po latach i już też tak nie przylegają właśnie do tego wylotu w tym gnieździe całym, jak to się nazywa. Tutaj ile można, gdzie się dostać, tylko to trzeba też robić z wyczuciem, żeby nic nie wyłamać. No wtedy już na pewno będziemy musieli wymienić. No i mamy to zrobione, tam jak widzicie też spod spodu podciekało. Montujemy to wszystko z powrotem. No i będziemy sprawdzać, czy coś to pomogło, czy nie. Wszystko zakładamy na swoje miejsce, z powrotem ten zawór napełniający. Po prostu wszystko składamy do pierwotnej pozycji, że tak powiem. No tutaj trzeba uważać, żeby czegoś nie wyłamać, czegoś źle nie zamontować, bo wtedy po prostu najzwyczajniej w świecie nie zadziała. Wszystko musi być na swoim miejscu. Jak widzicie, te spłuczki są fajne, kibelki w zabudowie, no ale do pracy to już, no że tak powiem, średnio. Także mamy skręcone z powrotem, złożone, odkręcamy wodę i testujemy. No i powiem wam tak, że umówiłem się tutaj z panem, że jak będzie puszczało, bo tam na chwilę obecną nie puszczało, ale powiedziałem, że gwarancji nie daje, że jak będzie puszczało, trzeba będzie po prostu wymienić ten zawór spustowy. Co tak się stało? Pan zadzwonił tam po paru dniach, że jednak troszeczkę mniej, ale pokapuje, także
to jak już oglądacie, to jest już po wymianie zaworu, jest wstawiony nowy zawór, teraz jest już wszystko ok, z tego co wiem. Także no, całe bebechy, że tak powiem, są nowe. No i tutaj, jak widzicie, składam już to wszystko do kupy. I tutaj powiem Wam, że no, dalsza część materiału po prostu mi się nie nagrała. Zamroziło mi, sam głos się nagrywał i nie nagrywał się obraz. Nie wiem jak to się stało, no czasami jakiś hoplik, to jest tylko urządzenie. Także oczywiście jeszcze jak złożyłem ten przycisk, tą całą spłuczkę, też oczywiście obsilikonowałem w koło tą muszlę. No i założyłem też deskę sedesową, która była w komplecie. Tylko tu mówię, że no, przy montażu okazało się, że sam głos był nagrany, obraz niestety zmrożony w jednej pozycji przez cały czas był. Także tutaj niestety złośliwość rzeczy martwych i samego efektu końcowego już no, nie udało mi się nagrać, za co mogę Was jedynie przeprosić. No ale tu jak widzicie złożone, wodę spuściłem. Także już tej stróżki nie ma. Tutaj właśnie przygotowuję jeszcze do silikonowania i montażu deski. No i jak widzicie, tutaj już takiej stróżki nie ma jak była, no ale generalnie rzecz biorąc, choć tam jeszcze ten, ale generalnie ten zawór był wymieniony. No a tak mniej więcej właśnie wyglądał ten kibelek już po złożeniu. Tutaj jeszcze oczywiście ogarnęłem to wszystko. No i tak Wam wspomniałem, taki obraz zmrożony mi się nagrał, a głos normalnie, a to tylko tak przez cały ten fragment filmu, który nagrywałem. Także no tutaj za to Was mogę jedynie przeprosić, że do końca mi się nie nagrało całości właśnie montaż tej deski. Deska oczywiście od góry montowana też śrubami, nie od spodu. No ale efekt końcowy tej muszli wyglądał właśnie tak. To by było na tyle na dzisiaj. No i jesteśmy po robocie. Pozdrawiam sympatycznych widzów, u których robiłem. Bardzo sympatyczni ludzie. A wracając do tematu, no jak widzieliście, no były tam jakieś małe problemiki, no ale to stelaż był 15-letni, także i tak było mało jakichś niespodzianek. Najwięcej tam właśnie było z naprawą tej spłuczki, żeby nie ciekło, no ale się też udało, zawód wymieniony, tam kamień wyczyszczone z kamienia. Generalnie póki co jest dobrze, no ale zawór spustowy też tam w przyszłości już się kwalifikuje do wymiany, ale póki jeszcze trzyma, to niech sobie będzie. Także no jest różnica w tej starej misce sedesowej, a w tej nowej to chyba było widać gołym okiem. Ta już była no mocno zakamieniona, też ta woda tam słabo schodziła. No tam trzeba było, jak widzieliście, wkręty, gwinty trochę dociąć, żeby dopasować do mocowania tej muszli. No jest estetyczniejsza, jak widzieliście, właśnie od góry przez otwory na deskę sedesową się właśnie montuje. Także śrub nie widać. No i jeszcze moi drodzy, tam był taki problemik, a chodziło o tą rurę odpływową. Tam jak widzieliście, miałem te nowe rury, ale no tam nie wiem, z pół milimetra, milimetr
był luz na tych tych nowych rurach, także no, by nie trzymało, musiałem te stare rury dać, a z nowych rur te nowe uszczelki na stare rury założyć i obczyścić tam z kamienia, no i musiały zostać niestety te stare rury, bo no nie pasowały te nowe. Są no tam nie wiem, nawet nie milimetr, ale luźne, tak widzieliście, latało, to by po prostu ciekło. A to wszystko musi być szczelne. No tak czy inaczej zrobione. Ja na dzisiaj kończę. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Państwa, u których robiłem. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć!